Jeśli szukacie pomysłu na pyszne, proste i szybkie przekąski na imprezę, to świetnie trafiliście, bo dzisiaj mam dla Was kolejne 5 takich propozycji. Specjalnie zaznaczam, że są to kolejne propozycje z tego względu, że na moim kanale już są 2 filmy z przekąskami na imprezy. Szczególnie polecam zajrzeć na playlistę o nazwie Święta i Sylwester, bo tam jest zbiór wszystkich tego typu filmów. Przypominam również, że na moim kanale przepisy świąteczne oraz przepisy na imprezy to są zwyczajne, klasyczne przepisy, a nie ich odchudzone wersje. Wiem, że jest to kanał Fit Kuchnia, ale nawet na takie przepisy jest jak najbardziej miejsce na takim kanale. A święta czy inne okazje, które spędzamy z naszymi najbliższymi, to nie jest czas na martwienie się, czy coś jest fit, ile coś ma kalorii, czy ile coś ma tłuszczu albo cukru. A jeśli moje filmy się Wam podobają, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją pierwszą dzisiejszą propozycją będą odrywane bułeczki nadziewane serem. Są one ekspresowe do wykonania z tego względu, że wykonuje się je z gotowego ciasta na pizzę. Gotowe ciasto na pizzę rozkładam, a następnie kroję je w kwadraty. Każdy jeden kwadrat smaruję ketchupem, a następnie układam dodatki. Tak jak mówiłam, będą to bułeczki z serem, dlatego na połowie układam mozzarellę, są to kulki mozzarelli, a na drugiej połowie układam ser żółty, taki w kostce, który pokroiłam w mniejsze kawałki. Do tego do mozzarelli układam pokrojone pomidorki koktajlowe, ale tak właściwie to tylko na każdy kawałek dodaję plasterek takiego pomidora do smaku. Zamiast pomidorów koktajlowych świetnie sprawdzą się tutaj suszone pomidory. Natomiast tam, gdzie jest ser żółty, dodaję chorizo do smaku. Myślę, że jest to takie fajne połączenie ser żółty, chorizo i ketchup. Bardzo dobrze to smakuje ze sobą. Teraz najważniejsza część, czyli sklejanie bułeczek. Najpierw sklejam ze sobą wszystkie rogi, później łączę, że tak powiem, te ścianki. Następnie wszystko jeszcze bardzo dokładnie ugniatam z tego względu, że nie może być żadnej dziury, bo inaczej ser po prostu Wam wypłynie. Ja co prawda gdzieniegdzie zrobiłam, co zresztą zobaczycie dalej, troszeczkę tego sera wypłynęło, ale to nic, te bułeczki i tak były naprawdę przepyszne. Niestety nie udało mi się tutaj złapać ostrości, to z tego względu, że sama jestem swoim kamerzystą, no i nie widziałam w podglądzie z daleka, że ta ostrość jest dalej na tym dalszym planie, a nie na moich dłoniach, ale myślę, że i tak mniej więcej widać, jak ja to robię, no i jak te bułeczki powstają. Na tych kawałkach, gdzie jest ser żółty, to spokojnie możecie dać tego sera troszeczkę więcej. Ja dopiero po upieczeniu bułeczek to stwierdziłam, także tutaj daję Wam to jako taką wskazówkę. Gotowe, uformowane bułki układam na papierze do pieczenia w naczyniu żaroodpornym. Oczywiście jak najbardziej można to zrobić na zwykłej blaszce, to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. U mnie to po prostu ładnie wyglądało po upieczeniu, a że ja lubię, jak coś ładnie wygląda, no to postawiłam na takie naczynie. Następnie takie bułki smaruję roztrzepanym jajkiem, a także sypię sezamem. Bułki piekę mniej więcej 20 minut w 190 stopniach, grzanie góra-dół z termoobiegiem. Ale pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny, dlatego najlepiej jest to sprawdzać. Jak możecie zobaczyć, moje bułki są już upieczone i tak się one prezentują. Moim zdaniem jest to jedna z najsmaczniejszych przekąsek, jakie można zrobić, a przy tym jest banalna do wykonania, bo tak jak mogliście zauważyć, wystarczy kilka minut roboty, później 20 minut czekania i mamy gotową przekąskę. Moją dzisiejszą drugą propozycją będą zawijasy z boczkiem, serem, a także pomidorowym pesto. Gotowe ciasto francuskie rozkładam, a następnie smaruję je gotowym pomidorowym pesto. Bardzo zachęcam, aby zrobić właśnie taką wersję, ale jeśli przykładowo nie macie pod ręką pesto, a chcecie też zrobić taką przekąskę, to zamiast tego może być na przykład passata pomidorowa z ulubionymi przyprawami, ale także ketchup. Następnie na połowie ciasta francuskiego układam ser żółty, a także boczek wędzony. Ciasto francuskie składam na pół, a następnie wycinam paski.
Jeśli tej przekąski chcecie mieć, że tak powiem, więcej, to możecie tutaj zrobić tak, że kupicie drugie ciasto francuskie i zamiast składać je na pół, to po prostu przykryjecie drugim ciastem. Wtedy te zawijasy wyjdą zdecydowanie dłuższe, a tym samym będzie tej przekąski troszeczkę więcej. Tylko jeśli wybierzecie tą opcję, to możecie dodać troszkę więcej sera. Zamiast na połowie, no to właśnie po całości. Każdy taki jeden pasek zawijam w taki sposób, jak możecie to zobaczyć na filmie, a następnie odkładam na papier do pieczenia. Jak możecie zauważyć na filmie, ja te zawijasy jeszcze tak troszeczkę dokręcam na tej blaszce, aby one po prostu się nie porozwijały. Zawijasy, czy tam paluchy, zależy jak kto lubi to nazywać, smaruję roztrzepanym jajkiem. Takie zawijasy piekę około 18-20 minut w 200 stopniach, grzanie góra-dół, bez termoobiegu. Ale tutaj również przypominam, pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i najlepiej jest je sprawdzać. Po tym czasie moje zawijasy są gotowe i tak się one prezentują. Jest to kolejna przekąska, która jest banalna do wykonania, super szybka do wykonania, a przy tym naprawdę świetnie smakuje. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będą koperty z ciasta francuskiego z wędliną drobiową, serem, papryką konserwową oraz kukurydzą. Rozkładam gotowe ciasto francuskie, a następnie kroję je w kwadraty. Każdy jeden kwadrat smaruję keczupem. Następnie układam wędlinę drobiową i jak możecie zauważyć, ja na te większe kwadraty ułożyłam cały plasterek, a na te mniejsze dodałam pół. Następnie układam pokrojony w kostkę ser żółty, a także paprykę konserwową oraz kukurydzę. Następnie sklejam ciasto francuskie, aby powstała taka, powiedzmy, koperta. Tak jak zresztą możecie to zobaczyć tutaj na filmie. Wyczulam na to, aby tutaj troszeczkę doklepać tą jedną ściankę, którą przyklejaliśmy do drugiej, a to dlatego, aby te koperty podczas pieczenia nie rozwijały się. Następnie układam je na papierze do pieczenia i smaruję roztrzepanym jajkiem. Całość piekę około 18-20 minut w 200 stopniach, grzanie góra-dół, bez termoobiegu. Przypominam, aby sprawdzać, ponieważ każdy piekarnik jest inny i być może wasze ciasto francuskie będzie gotowe przykładowo po 14 minutach. Kolejna moja dzisiejsza propozycja jest gotowa. W tym przepisie podoba mi się dodatek papryki konserwowej oraz kukurydzy, które świetnie tutaj pasują do tego całego smaku. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będzie propozycja dosłownie ekspresowa, którą zrobicie w 3 minuty. Będą to rolatki z tortilli z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym, a także sałatą. Jeśli chodzi o rolatki z tortilli, to w moich 2 pozostałych filmach również macie propozycje na właśnie takie przekąski, więc zachęcam, abyście sobie zobaczyli te filmy. Tortille smaruję serkiem śmietankowym, może to być serek śmietankowy naturalny, ale świetnie sprawdzi się także serek śmietankowy o smaku chrzanowym. Na to następnie układam sałatę, a także wędzonego łososia na zimno. Tortillę zawijam i odkładam na chwilkę na bok, bo robię jeszcze jedną taką samą tortillę.
Pozostało mi jedynie pokroić gotowe tortille w plastry i przekąska będzie już gotowa. Ja jeszcze do tych roladek dodaję wykałaczki. Jak możecie zauważyć, moja kolejna, tym razem naprawdę ekspresowa przekąska jest gotowa, a przy tym, że jest ekspresowa, to naprawdę jest pyszna, no bo tutaj jest połączenie łososia i serka śmietankowego, a jak dobrze wiemy, jest to genialne smakowo połączenie. Moją dzisiejszą ostatnią propozycją będą pieczone kąski z boczkiem oraz serem. Zaczynam od pokrojenia sera żółtego w słupki, u mnie jest to ser żółty mozzarella. Pamiętajcie tylko, że musi to być ser żółty, nie może to być taka mozzarella w kulce, ponieważ ona nie nadaje się akurat do tego przepisu. Ja akurat tutaj ukroiłam 7 słupków sera z tego względu, że mam 7 plastrów boczku. Następnie pokrojony ser owijam boczkiem i tutaj słuchajcie, bardzo ważna wskazówka, musicie bardzo dokładnie owinąć ten ser, z tego względu, że im bardziej dokładnie go owiniecie, tym większe prawdopodobieństwo, że ten ser Wam po prostu nie wypłynie podczas pieczenia. Jeśli martwicie się, czy aby na pewno sobie z tym poradzicie, to taka jeszcze jedna wskazówka, możecie jeden słupek sera zawinąć 2 plastrami boczku. Wtedy już raczej nie ma szans, aby gdzieś była jakaś dziura, którą mógłby ten ser wypłynąć podczas pieczenia. Jajka wbijam do miski, następnie dodaję paprykę słodką, troszeczkę soli oraz pieprzu do smaku i wszystko ze sobą mieszam. Gotowe kąski obtaczam w następującej kolejności. Mąka, jajko, bułka tarta. To z tego względu, aby zrobić tutaj taką fajną, dużą warstwę tej panierki, no i też tym samym mieć pewność, że ta panierka również przetrzyma ten ser, aby on nie wypłynął podczas pieczenia. Jak wiadomo, jak robimy coś na głębokim oleju, no to robimy to bardzo krótko, przykładowo minutę, no i wtedy jest już bardzo duża pewność, że nic tam nie wypłynie, jednak ja tutaj pokazuję wersję w piekarniku, więc gdzieś tam ta panierka musi być troszeczkę większa, ale tu spokojnie, to też również wpływa na smak, bo ta panierka sama w sobie jest po prostu bardzo smaczna. Gotowe kąski układam na papierze do pieczenia, a następnie smaruję je olejem. I to również jest bardzo ważne, ponieważ jeśli byście ich nie posmarowali, no to tym samym te kąski się nie zarumienią i się nie podpieką tak ładnie, także jest to bardzo ważny krok, którego nie możecie pominąć. Takie kąski zapiekam mniej więcej 8 do 10 minut w 200 stopniach, grzanie góra-dół, bez termoobiegu. Ale pamiętajcie, aby to sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny i Wasze kąski być może będą przykładowo minutę wcześniej gotowe, albo wręcz odwrotnie, będą potrzebować 1 czy 2 minut dłużej w piekarniku. Moje kąski, jak widać, są już gotowe, także pozostało mi przełożyć je na deskę. Tak jak mówiłam, ja tutaj mam 7 sztuk, bo akurat miałam 7 sztuk boczku. Właściwie to 7 plastrów boczku. Co ciekawe, moim zdaniem ta przekąska również smakuje świetnie na zimno. No bo wiecie, tutaj jest ser, tutaj jest boczek, tu jest pyszna panierka, która jest lekko chrupiąca. No to taka przekąska nie może się nie udać i ona będzie dobra, tak jak podacie na ciepło, będzie wtedy oczywiście najlepsza, bo ten ser będzie taki ciągnący, idealny, ale będzie też super, jeśli te kąski będą dłużej leżeć na stole, ponieważ no takie kąski nie mogą nie wyjść, tak jak powiedziałam wcześniej, więc tutaj możecie podać tak jak uważacie, ale oczywiście zaznaczam, że na ciepło będzie to najlepsza opcja. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy przepisy Wam się spodobały, a jeśli tak, to czy zrobicie jakiś przepis do siebie na imprezę, no i będzie mi bardzo miło, jeśli mi coś zostawicie w komentarzu. A jeśli moje przepisy się Wam podobają, to zostawcie po sobie subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób, a ja mogę dalej nagrywać jeszcze większą ilość filmów dla Was. Do usłyszenia w kolejnym filmie.